Hager, Eaton, Legrand i Bemco. Który z tych wyłączników nadprądowych jest najszybszy? I czy różnice mają jakiekolwiek znaczenie w praktyce? Sprawdzę to eksperymentalnie i porównam wyniki z wymaganiami. Najpierw dla przeciążeń, a później, co będzie dużo trudniejsze, dla zwarć, gdzie czasy działania liczy się już w milisekundach. Zacznijmy od przeciążenia. Każdy z badanych wyłączników powinien zadziałać przy prądzie większym niż 20,2 A. Wszystkie wyłączniki połączyłem szeregowo. Dzięki temu przez każdy płynie dokładnie ten sam prąd w tym samym czasie, więc warunki testu są porównywalne. Wyłącznik, który zadziała jako pierwszy, odpada z dalszej rywalizacji. Pozostałe walczą o kolejne miejsca. Zaczynamy! Pierwszy zadziałał Legrand. Drugie miejsce zajmuje Hager. Trzecie miejsce dla Bemco. A na końcu Eaton. Sprawdźmy teraz, czy wyniki mieszczą się w wymaganiach. Przy prądzie około 30 A czas zadziałania powinien wynosić od mniej więcej 20 do ponad 100 sekund. Jak widać, wszystkie mieszczą się w tym zakresie. Przejdźmy do znacznie trudniejszego testu, czyli zwarcia. Do pomiarów wykorzystam oscyloskop. Niebieski przebieg to napięcie, a żółty natężenie prądu. Będę mierzył czas od pojawienia się napięcia do chwili rozłączenia obwodu. Przy takich pomiarach pojedynczy wynik niewiele mówi, dlatego dla każdego wyłącznika wykonam 10 prób, a następnie porównam wyniki. Zaczynam od zwycięzcy poprzedniego testu, Legranda. Pierwszy pomiar daje nam 28,2 milisekundy. Pozostałe 9 pomiarów wykonuję w identyczny sposób. Teraz Hager. Pierwszy wynik 8,4 milisekundy. Dużo mniej niż pierwszy Legranda. Czas na Bemco. Pierwszy wynik 18 milisekund. Na koniec Eaton. Pierwszy wynik 5,6 milisekundy. Najniższy. Zobaczcie teraz w tabeli pełne zestawienie wyników. Teoretyczny prąd zwarciowy wynosił tutaj około 85 A. Dla takiego prądu, zgodnie z charakterystyką, czasy zadziałania powinny wynosić od 3,5 do 14 milisekund. Nie wszystkie wyniki mieszczą się w tym zakresie, ale trzeba pamiętać o błędach pomiarowych oraz impedancji samych wyłączników, która wpływa na rzeczywistą wartość prądu zwarciowego. Najważniejszy wniosek jest jednak inny. Nawet najgorszy wynik i tak jest wielokrotnie mniejszy niż wymagane 200 lub 400 milisekund dla samoczynnego wyłączenia zasilania. Który wynik Was najbardziej zaskoczył? Napiszcie w komentarzu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.